ogląda Studio Remonta. Łapki w górę. Łapki w górę. Dzień dobry, poniedziałek, godzina 14, Studio Rejmonta. Wystartowaliśmy po derbach, Krakowa derbach w dobrym stylu, w bardzo dobrym stylu. Świetna atmosfera przy Rejmonta w piątek. Remis, nazwaliśmy tutaj to w tytule niedosytem i głównie o tym spotkaniu, ale też oczywiście o wszystkich aktualnych sprawach i wiadomościach wokół klubu. Porozmawiamy w stałym składzie. Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Cześć Bartek. Dzień dobry, witam wszystkich. Oraz Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Witamy Cię, Grzesiu, bardzo serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Witamy Was oczywiście wszystkich na czacie. Patrzę tutaj już, mamy pozdrowienia ze śnieżnego Nowego Jorku. No podobno śnieżyca taka, której tam już od dekad nie było, więc uważajcie tam Wiślacy na siebie w Nowym Jorku. Oczywiście gorąco Was też tam pozdrawiamy. Pozdrawiacie nas ze Szwecji, z Walii, oczywiście również z Krakowa. Cieszymy się, że jesteście z nami. Pozdrowienia dla pana Tomasza i jego syna Kuby, który ma mieć operowane kolano. Pozdrawiamy Cię, Kuba, bardzo serdecznie tutaj ze Studio Rejmonta. Trzymaj się, chłopie, i wracaj do zdrowia. Jeszcze taki komunikat oczywiście jest z nami dzisiaj stały, nasz partner Marcin Kaczorek, znany jako profinansista, rynek finansów, leasingi, kredyty, ubezpieczenia, wszystko to możecie załatwić z Marcinem. Polecamy Marcina bardzo serdecznie. Z tego co wiem, to już sporo z Was skorzystało z jego usług i jesteście z tego bardzo zadowoleni, więc serdecznie link do Marcina, strony profinansista.pl w opisie tego odcinka. Zapraszamy oczywiście. No to co, panowie, zaczynamy w takim razie. Wkładamy pewnie znowu palec trochę w tą ranę, która się gdzieś tam mogła lekko zagoić od piątku. No rana to może za duże słowo. Grzesiu, jak to się mówi, po takim meczu dwóch rannych z perspektywy twojej, czego zabrakło Wiśle Kraków, żeby cieszyć się z trzech punktów i czy ten remis dla ciebie jest sprawiedliwy? Jeszcze do sekcji pozdrowień dołączę pozdrowienia. Poproszono mnie o tym na portalu X, żebym pozdrowił Wiślaków z New Jersey. Pozdrawiałeś Wiślaków z Nowego Jorku, no to po sąsiedzku też z New Jersey pozdrawiamy Wiślaków. Natomiast czego Wiśle zabrakło? No, umiejętności pewnie, bo zawsze na końcu liczą się umiejętności, czyli czy się kopnie piłkę dobrze, czy źle, czy ona poleci do bramki, czy obok słupka, czy w obrońcę, czy się wybije piłkę dobrze, czy źle. No i w pewnym momencie właśnie takich umiejętności zabrakło. Zabrakło, żeby wykorzystać jakieś okazje, które Wisła stworzyła, i zabrakło też, żeby wybronić ten mecz na 0. Natomiast tak już abstrahując od tego i patrząc bardziej całościowo, no to było za dużo słabych ogniw w Wiśle w tym meczu. Kilku zawodników po prostu na ten mecz, jak to się kolokwialnie mówi, nie do końca dojechało. No i rywal to wykorzystał. No, przede wszystkim mam tu na myśli dwóch zawodników, Josepha Koleja i Jamesa Beckama. Myślę, że to były takie najsłabsze punkty w Wiśle w tym meczu. Jeśli chodzi o wstawienie ich do składu, to nie mam o to jakichś zastrzeżeń do trenera, bo trudno też było. Kolej troszkę słabiej już zagrał dobry mecz z Tychami, troszkę słabszy w Pruszkowie z Grodziskiem, gdzie tam trochę przyczynił się do straty bramki, ale tak generalnie aż takich wielkich jakichś powodów nie było, żeby go odstawić od składu. Tutaj niestety ten gol już można powiedzieć w 100% to jest jego wina, bo najpierw pozwolił uciec sobie napastnikowi, potem nie wybił piłki jak należy, tylko podał do Dzięgielskiego, który z prezentu skorzystał i zdobył bramkę, która okazała się już na wagę straty 2 punktów. Z kolei James Beckham niestety potwierdził swoją fatalną dyspozycję z Pruszkowa, z meczu z Grodziskiem. Na początku meczu już zafundował rywalom sytuację sam na sam, cudem uratowaną przez Patryka Letkiewicza, potem również mnóstwo strat. To nie był Jazik Beckham, który uporządkował grę w środku pola, którego znamy z najlepszych występów i grał po prostu za długo. Oczywiście słabszy mecz
Macieja Kuziemki, to skrzydło niewiele Wiśle dawało w ofensywie. Maciej Kuziemka ogarnął się tak dopiero około 70 minuty, gdy wydawało mi się, że on będzie zmieniony, ale to nie ogarnął się w tym sensie, że robił coś dobrego do przodu, ale tam wtedy miał kilka udanych interwencji w defensywie, takich przyblokował parę jakichś podań, piłek, przechwytów, wywalczył auty i to trochę podniosło jego ocenę tego występu w tym meczu, która i tak jest dość niska. No i kolejna rzecz, Angel Rodado. Angel Rodado znowu nie zagrał źle, natomiast Angel Rodado jest piłkarzem wybitnym, jeśli chodzi o poziom pierwszej ligi, natomiast od jakiegoś czasu jest tylko piłkarzem albo dobrym, albo bardzo dobrym, a nie jest po prostu wybitnym. I tej wybitności Wiśle brakuje, to znaczy tego jego błysku, geniuszu, że sam coś potrafi zrobić, że sam coś wykreuje. Była taka jedna sytuacja, gdzie po prostu popędził z piłką w kierunku pola karnego i tak przed oczami stanął mi ten jego rajd w meczu z Ruchem Chorzów, gdzie po prostu rywale tylko mogli oglądać jego plecy i już było wiadomo, że będzie gol, a tutaj tak dobiegł do tego pola karnego, nie wiedział co zrobić, oddał strzał zablokowany i to takie po prostu sprzeciętnienie jego, takie nie jest po prostu, jak już powiedziałem, w tej chwili nie jest to piłkarz wybitny na pierwszą ligę, co najwyżej dobry albo bardzo dobry, bo Rodado nie zagrał jakoś źle, nie krytykuję go, ale mówię, tej wybitności brakuje. No i to są takie główne przyczyny tego, że Wisła nie potrafiła tego meczu wygrać według mnie. Bartek, u ciebie niedosyt. Jakie uczucia ci towarzyszą już tak z perspektywy 3 dni po tym meczu? Sprawiedliwy remis. Jeżeli jest dwóch niezadowolonych z remisu, to znaczy, że remis był sprawiedliwy. Tak to trzeba ująć. Ja bym aż tak czarno, jak tu Grzesiek narysował tą wizję, bo ktoś jakby nie znał wyniku, to by pomyślał, że Wisła ten mecz przegrała 5-0. Ten niedobry, tamten zły, tamten. Oczywiście, że Wisła nie grała jakoś wybitnego meczu, miała w tym sezonie lepsze, ale nawet ten James Beckham, który oczywiście miał te 2-3 straty takie fatalne, ta najgorsza to ta, po której się Miki Wial zabrał i był w sytuacji sam na sam, choć tam też rozłożyłbym winę, bo tam gdyby kolej ruszył od razu, a nie zastanawiał się, to pewnie skasowałby tą akcję w środku pola. Ale to oczywiście był błąd przede wszystkim ich Beckema, ale ich Beckham w tym meczu miał też kilka całkiem niezłych zagrań, więc aż tak bardzo mocno, nie powiedziałbym, że to był jego fatalny występ. Dla mnie fatalny występ jest to, jak piłkarzowi nic nie wychodzi w meczu, a tak nie myślę o Nigeryjczyku, nie można powiedzieć. Co by nie mówić, ten mecz wyglądał z mojej przynajmniej perspektywy, z mojej oceny tak, że Wieczystej udało się ograniczyć takie rozgrywanie Wisły, jak ona to potrafi do bramki, stwarzanie sytuacji z gry, choć pierwszą taką akcję Wisła już w drugiej minucie stworzyła, bo przecież pierwszą bardzo dobrą okazję miał Federico Duarte w drugiej minucie po świetnej, szybkiej akcji, więc to też nie jest tak, że zupełnie tego nie było. Też nie jest tak, że Wisła sobie nie radziła z pressingiem Wieczystej, bo wychodziła momentami spod niego bardzo sprawnie, troszkę w tej wyższej fazie był z tym może większy problem właśnie z tą kreacją, ale potrafiła Wisła z kolei kreować sytuacje po stałych fragmentach i tych sytuacji było dużo. Tak naprawdę, jeżeli popatrzylibyśmy na sytuacje takie poważne w pierwszej połowie, czy to z gry, czy ze stałych fragmentów gry, to gdyby po pierwszej połowie wynik już miał 3-1, to nikt by nie mógł powiedzieć, że ten wynik nie oddaje obrazu tego, co mieliśmy na boisku. I jeżeli ja bym miał się doszukiwać dziś przyczyn tego, że Wisła tego meczu nie wygrała, to właśnie w zaprzepaszczonych swoich okazjach z tej pierwszej połowy. Być może trochę zabrakło tam łutu szczęścia, bo mam tu na myśli tą sytuację chociażby, kiedy Antoni Mikułko popełnił duży błąd i nie wytrzymał ciśnienia po prostu przy pressingu Wisły i tam na ślizgu próbował piłkę bić do bramki Rodado, zabrakło kilku centymetrów, żeby ta piłka zamiast od zewnętrznej strony wpadła od wewnętrznej do bramki. Przypomnę, że dobrą okazję po rzutach rożnych miał Wiktor Biedrzycki, trafił w Rodado na linii bramkowej. Gdyby uderzył trochę w prawo, to ta piłka by, znaczy w swoje lewo,
to ta piłka pewnie by wpadła do bramki. Przy wyniku już 1-0 miał dobrą okazję Kolej w samej końcówce po bardzo sprawnie rozegranym rzucie wolnym, przedłużeniu piłki przez Jakuba Krzyżanowskiego. Tutaj trochę timingu zabrakło Kolejowi, bo gdyby wyszedł w odpowiedni sposób do piłki, no to po prostu z tych tam 3 chyba metrów strzelał głową, uderzyłby pod poprzeczkę i byłoby 2-0 do przerwy, więc tak wyglądała ta pierwsza połowa. Natomiast myślę, że trochę w drugiej części Wiśle wkradła się taka mamy wynik, poczekajmy, zabijmy ten mecz. Może tutaj trzeba było jednak spróbować grać swoje i szukać kolejnych okazji, bo efekt tego był taki, że Wieczysta do pewnego momentu nie miała jakiejś tam super sytuacji. Było takie jedno zagranie wzdłuż bramki, ale no tam ta piłka po prostu przeszła, nikt jej nie wbił. No i później trener Moskal po prostu zareagował. 3 zmiany, jakie zrobił w tym meczu w drugiej połowie, no po prostu pozwoliły jego zespołowi skoczyć na wyższe obroty, wrzucić tą, tak nazwijmy to, 5 i Wieczysta przejęła już wtedy kontrolę nad meczem po prostu i moim zdaniem to był taki moment, kiedy ta bramka wisiała w powietrzu. Oczywiście wiemy, w jakich okolicznościach ona padła i tutaj rzeczywiście się trudno nie zgodzić, że głównym winowajcą przy tym straconym golu był Józef Kolej. Co nie zmienia faktu, że sytuacje już były wcześniej, bo ten strzał Majgarda, który świetnie wybronił Patryk Letkiewicz, no to była 100% sytuacja, prawda? Tutaj też znakomite podanie bodaj Kamila Pestki, jednego z lepszych zawodników w tym meczu. No ale też nie zapominajmy, że w momencie, kiedy Wisła tą bramkę straciła i można było takie odnieść wrażenie, że obie drużyny nie są do końca zadowolone z tego remisu i idą szukać swoich okazji, no to jednak Wisła miała te 2 piłki meczowe, bo znaczy jeszcze tam przed golem na 1-1 Kolej miał przecież po rzucie rożnym kolejny w drugiej połowie, mógł strzelić gola, nie trafił, tym razem uderzał boksówka. Ale już przy wyniku 1-1 2 piłki meczowe w tym meczu miała Wisła, bo za taką trzeba uznać strzał głową Biedrzyckiego i wybicie piłki z linii bramkowej przez Pazdana. Tu można się oczywiście mówić, że to jakaś tam kontrowersja była, bo w podobnej sytuacji w pierwszej rundzie w meczu z Polonią Warszawa-Wisła dostała rzut karny, kiedy Biedrzycki wyprzedził bramkarza, zagrał głową, a ten się w niego wpakował, wtedy to był Kuchta i był karny po prostu. Grzegorz mówi, że jakieś nowe wytyczne sędziowie dostali w tych kwestiach. Mnie to dziwi, bo nawet jeżeli coś zmieniamy, to i rzeczywiście tak jest, nie mówię, że nie, to jestem zdziwiony, no bo wydaje mi się, że w czasie gry się nie powinno zmieniać zasad, tylko takie rzeczy się ewentualnie powinno wprowadzać od nowego sezonu. Ale okej, to jest kontrowersja, uważam, że było ich kilka w tym meczu i z każdej z tych decyzji, które pan sędzia podjął, się wybroni, bo no wiemy, że VAR był koniec końców słuszny, bo Fila wykonał paradę obronną i rzut karny był przyznany Wiśle prawidłowo. Żadna powtórka nie pokazuje, czy takiej 100% pewności nie daje, że po strzale Majgarda piłka i interwencji Letkiewicza piłka przekroczyła linię bramkową, a wprost przeciwnie, raczej się wydaje, że nie przekroczyła. Natomiast sędzia, żeby zmienić decyzję z boiska, musi mieć 100% pewności, a nie na zasadzie, że się wydaje, więc tutaj też jakby decyzja jest prawidłowa. Można się było zastanawiać, czy Pazdan nie powinien dostać czerwonej kartki w pierwszej połowie za brutalny faul na Dudzie. Ja uważam, że za dynamikę tego faulu tak, natomiast miał to szczęście, że nie trafił, można powiedzieć, czysto Dudy. No więc tutaj już tak na pograniczu żółtej i czerwonej. Myślę, że to sędzia wziął pod uwagę, karząc obrońcę Wieczysty jedynie żółtą kartką. I z tej decyzji uważam, że arbiter też się wybroni, że podjął, znajdzie argumenty na to, że to była tylko żółta, a nie czerwona. No i podobnie w drugiej połowie, o tej już mówiłem sytuacji z Biedrzyckim i z Mikułką w rolach głównych. Też myślę, że sędzia znajdzie argumenty, chociażby to, co Grzesiek tutaj mówi, że te wytyczne się zmieniły i że tego karnego nie było, więc... Ale nie było też faulu na bramkarzu w tej sytuacji, zwróćcie uwagę, bo sędzia po prostu puścił grę. Pazdan tą piłkę wybił i gra się toczyła, dopiero po chwili ją przerwał, bo obaj leżeli. Mówię tutaj o Biedrzyckim i o Mikułce.
No i ten mecz przyniósł też takie ciekawe rzeczy, bo można było różne opinie, na przykład o bramkarzach poczytać czy posłuchać przed tym. Niektórzy uważali, że Mikułko jest dużo lepszym bramkarzem niż Letkiewicz. Ja się z tą opinią nie zgadzam. Uważam, że to są bramkarze na podobnym poziomie na dzisiaj. Obaj młodzi, utalentowani, rozwijający się. No i życie czasami przynosi właśnie i popełniający błędy, to żeby była jasność, bo to nie jest tak, że Mikułko we wcześniejszych meczach błędów nie popełniał, bo też mu się zdarzały, Letkiewiczowi również. No ale takie stawianie właśnie na tezy, że Wieczysta tutaj miał jakąś gigantyczną przewagę, no życie to mocno zweryfikowało, bo to nie był dobry mecz Mikułki i no był właśnie taki elektryczny i nie radził on sobie przede wszystkim z pressingiem Wisły, popełnił 2 poważne błędy w tej aspekcie. A odwołam się tutaj do słów Grześka, bo mi się bardzo to podsumowanie jednozdaniowe jego po meczu spodobało i myślę, że ono oddaje taki właśnie w jednym zdaniu, co się w tym meczu wydarzyło. Grzegorz powiedział, że Letkiewicz Wiśle wybronił remis i nie dopuścił do tego, że przegrała, a Wieczystej wybronił remis i nie dopuścił, że ten mecz przegrała Pazdan. I myślę, że jak szukać takich 2 największych bohaterów tego spotkania, to właśnie wśród tej dwójki, co pokazuje, że ten mecz był żywy, były sytuacje, a ja tak po różnych rozmowach przez ten weekend również z trenerami i tak dalej chcę powiedzieć tylko jedno. W mojej ocenie był to mecz na poziomie ekstraklasowym. Nie mówię, że cały, ale miał duże fragmenty takie, które były na poziomie ekstraklasowym. Była bardzo wysoka jakość niektórych piłkarzy i te derby moim zdaniem spełniły oczekiwania swoją dramaturgią, swoim poziomem, tym, że obie drużyny chciały grać w piłkę. Wynik ten sam co jesienią, ale mecz inny. Tym razem w pełni można powiedzieć, że jest wynik sprawiedliwy. I jeszcze jedną taką konkluzję mam odnośnie Wisły, taką przyszłościową. Może to dziwnie zabrzmi i ktoś powie, że szukam na siłę takich pozytywów, ale tak uważam, że dla Wisły może nawet lepiej stało się, że tego meczu nie wygrała, bo ten mecz w mojej ocenie daje ludziom w klubie, w dziale sportowym, tym odpowiedzialnym za budowę i już myślenie o tym, jak ten zespół powinien wyglądać po awansie do Ekstraklasy, mnóstwo takiego materiału i takiego trochę może nawet w formie dzwonka alarmowego pokazania, ile ten zespół jeszcze ma do poprawy. Zarówno w obrębie tych zawodników, którzy już w tym zespole są, ale też jakich wzmocnień do tej drużyny trzeba szukać, żeby Wisła po prostu w tej Ekstraklasie zadomowiła się na dobre, bo takich meczów jak z Wieczystą Wisła będzie rozgrywać po prostu co tydzień. Będą przyjeżdżać jakościowi piłkarze, i będzie się zmierzyć z takim poziomem co tydzień. Więc potraktowałbym ten remis jako punkt taki, który pozwala Wiśle utrzymywać bezpieczną w miarę przewagę w tabeli, więc jest ok. Natomiast niech to będzie też taki sygnał, nad czym już teraz trzeba pracować, żeby Wisła była po prostu w lipcu, kiedy wystartuje Ekstraklasa, mocniejsza i nie okazało się, że będzie to dla niej tylko jednoroczna przygoda, bo pamiętamy, jakim dominatorem, oczywiście do pewnego momentu w zeszłym sezonie był Brookbet w pierwszej lidze, a widzimy w tej chwili, co się w tej zespole dzieje. No po prostu Grzesiek to chyba też potwierdzi, bo oglądaliśmy ten mecz, chociażby ostatni z Rakowem. Zgadzam się, nawiasem mówiąc, bo korespondowaliśmy w sobotę, nie dało się słuchać tego wyjca i strasznie to przeszkadzało w odbiorze meczu. Natomiast widać było, ile Brookbetowi właśnie takiej jakości, choćby pod bramką momentami brakowało, żeby wykończyć jedną, drugą akcję. Wisła się może z tym zderzać i dlatego niech ten mecz z Wieczystą posłuży też jako takie pole do analizy i tyle. No ja generalnie z poziomu tego meczu jestem zadowolony. Wydaje mi się, że też trochę jest tak, bo Grzesiek tu wspomniał, że na przykład słabiej, nie wiem, Kuziemka zagrał, nie dał. No to jest prawda, ale też popatrzmy, kogo miał naprzeciwko. No Kamil Pestka naprawdę zagrał świetny mecz i tutaj wywiązał się ze swojej roli. No więc nie mamy chyba wątpliwości, że Kamil Pestka jest piłkarzem o umiejętnościach ekstraklasowych. Więc dla Maćka to też jest pewnie jakiś taki materiał do analizy. Kurczę, no zagrałem na zawodnika, który jest z umiejętnościami ekstraklasowymi, poradziłem sobie słabo, tak? Więc muszę pracować jeszcze nad tym. No i tak możemy pewnie pozycję po pozycji wymieniać. No, generalnie, tak podsumowując już zupełnie, sprawiedliwy remis dla mnie,
dwóch najlepszych drużyn w pierwszej lidze na ten moment. I tak bym to podsumował. Grzesiu, ty widziałeś faktycznie ten poziom ekstraklasowy w piątek przy Rejmonta? Było jasność, ja nie mówię, że tak było przez 90 minut z okładem, ale były takie momenty, kiedy, nie wiem, chociażby takie bardzo sprawne wychodzenie spod pressingu, czy taka mała gra na przestrzeni, kiedy naprawdę było ciasno, a piłkarze na takim dużym luzie sobie, jednej i drugiej drużyny zresztą radzili z wyjściem spod tego. Znaczy, jeśli chodzi o efektowność gry, taką do oglądania, to był to jeden z lepszych meczów, jakie w tym roku oglądałem, a ja oglądam większość meczów Ekstraklasy, nawet nie większość, może 90%, czasem po prostu tylko jak mi się to z Wisłą dubluje albo z czymś innym, coś tam przegapiam, no ale nadrabiam w sensie takim, że oglądam skrót i coś tam o tych meczach czytam, ale jeśli chodzi o taką widowiskowość, o nastawienie drużyn, o to, ile się działo, ile było akcji, okazji, strzałów, to był to w ogóle jeden z najlepszych meczów, jakie w tym roku widziałem, łącznie z Ekstraklasą. Natomiast zawsze trudno to odnieść, bo zawsze jest przeciwnik. Jeśli Wisła czy Wieczysta trafiłaby na zespół z Ekstraklasy, to nie wiem, czy by sobie aż tak radziła z pressingiem, czy by tak wychodziła, czy by stwarzała tyle sytuacji. To tutaj już takie porównanie jest trudne, natomiast mówię, oglądając ten mecz trudno się było, w sensie, gdy ktoś nie jest zaangażowany kibicowsko, nie ocenia innych drużyn, tylko patrzy na widowisko, to trudno się było do czegoś przyczepić poza skutecznością jednej i drugiej drużyny. Także tutaj ten mecz pod względem sportowym na pewno spełnił jakieś oczekiwania wszystkich, którzy to nie był tak jednostronny mecz jak jesienią. Widać, że Wieczysta to jest w tej chwili po prostu inna drużyna pod każdym względem. To już jest drużyna, której piłkarze przede wszystkim mieli zdrowie biegać 90 minut. To nie było tak jak wtedy, że Wisła, że oni już ostatnie minuty oddychali rękawami. Tutaj wytrzymali praktycznie do końca i cały czas grali o zwycięstwo. Nie było momentu, żeby oni grali, bo były trudne mecze Wisły tutaj, nawet z Polonią Warszawa przegrany, czy z Grodziskiem, ale to były mecze też, w których rywal stosował różne strategie, też bronił się, dawał się świadomie, też trochę pole oddawał Wiśle. Tutaj nic takiego nie było. Tu było, jedni i drudzy grali po prostu do przodu. Nawet może bardziej Wisła w pewnym momencie, jak mówił Bartek, tak trochę się cofnęła, co oczywiście determinował wynik i prowadzenie. Pewnie Wieczysta by to samo zrobiła, jakby prowadziła 1-0. Ale generalnie cały czas było takie granie do przodu, więc pod tym względem to było okej wszystko. Ja też rozmawiałem z Maciejem Kuziemką przed tym spotkaniem na łamach Goal. No i właśnie tutaj Maciek też wspominał o tym, Bartek, że on chce się rozwijać, cały czas analizuje sobie swoje występy i szuka kolejnych aspektów piłkarskich, którymi może zaskakiwać przeciwnika. No tak jak powiedziałeś, no tutaj myślę, że ta lekcja w piątek to jest taki duży materiał do analizy dla niego. No ja rozmawiałem z nim już po meczu i nie był zadowolony ze swojego występu, nie dziwię mu się, bo po prostu nie wychodziły mu do końca te driblingi. Myślę, że one nie wychodziły, no bo dobrze go czytał Pestka po prostu i tutaj rzeczywiście uważam, że był jednym z lepszych zawodników tego spotkania, Kamil Pestka. Zresztą on dorzucał chyba też do Majgarda w tej sytuacji, więc no cóż, to dobrze, że Maciek się z takimi rzeczami czasami mierzy, no bo pozwoli mu to być po prostu lepszym. Tak, ja myślę, że to też taki kubeł zimnej wody mu się przyda, zwłaszcza też kibicom, którzy piszą o tym, żeby go do reprezentacji powoływać, czy ile milionów Wisła za niego zabierze. No, naprawdę trzeba coś udowadniać często i też trzeba zawsze patrzeć na to, z jakim przeciwnikiem się gra i przeciwko komu, bo wielu kozaków było w
pierwszej lidze, a w Ekstraklasie się takimi kozakami nie okazywali, chociażby strzelec bramki dla Pieczystej Dzięgielewski, który był wyróżniającym się zawodnikiem w pierwszej lidze w GKS-ie Tychy, poszedł do Górnika Zabrze i się tam odbił od ściany i został wypożyczony do Wieczystej, bo po prostu sobie tam nie poradził, więc zawsze trzeba troszkę patrzeć na to, gdzie się jest i nie odlatywać za szybko. Myślę, że Maciek na szczęście, bo właśnie, a też tak mówię też na podstawie tej, ale i wcześniejszych wielu rozmów, na szczęście sprawia wrażenia kogoś, kto nie odlatuje, kto sobie... Znaczy ja nie mówię o Maćku, tylko mówię Nie, o tylko, ale są takie przypadki, nie? Osób, które zagrają jeden dobry, drugi, trzeci mecz, już im się wydaje, że... I potem leci na tym cały tydzień, bo zagrał dobrze, nie? No są tacy, co zagrają jedną dobrą rundę i lecą całą karierę później, ale to jest tak pół żartem, pół serio. Znamy takie przykłady, moglibyśmy pewnie cały program robić o takich gościach. Ale nie, no Maciek ma taką samą świadomość, on zresztą ja chyba jak tak się zastanowić, nie usłyszałem od niego nigdy po meczu jakimś, że on jest w pełni zadowolony z tego, jak zagra. To dobrze, niech szuka swoich słabszych stron, żeby robić je lepszymi, a powtórzę to już, nie wiem, któryś raz w tym programie. Myślę, że ten mecz był dla niego taką solidną lekcją, ile jeszcze przed nim ciężkiej pracy, żeby skoczyć na wyższy poziom. Dobrze, to przejdźmy sobie w takim razie do bohatera, najlepszego zawodnika Wisły. No, przez socję został wybrany Patryk Letkiewicz. No oczywiście, jak to powiedzmy w mediach społecznościowych, każdy może mieć swoje zdanie na dany temat. Jedni Patryka chwalą, drudzy go krytykują. Jak gdzieś rozmawiając z nim na antenie Radia Kraków, zapytałem go o to, czy on w ogóle przejmuje się takimi opiniami, czy czyta i jak on w ogóle ocenia swoją formę. I jak ktoś nie słuchał, ktoś nie czytał, to zapraszam na stronę Radia Kraków, bo wydaje mi się, że mega taka dojrzała postawa tego chłopaka. No Grzesiek, jak ty byś miał rozłożyć jego występ właśnie na takie czynniki pierwsze, jaką byś mu wystawił ocenę, bo Bartek dał mu 8 w tej skali od 1 do 10. No jak oceniasz, no czy się zgadzasz z tym, że był najlepszym zawodnikiem Wisły? Znaczy, tak. To był zawodnik w tym meczu, do którego tak naprawdę o nic się nie można przyczepić, bo każdemu można wytknąć, coś tam złego zrobił, nawet Raul Giger, który zagrał świetny mecz, no po prostu jednym swoim zagraniem, gdy podał piłkę właśnie do Letkiewicza w światło bramki na poziomie metra, ta piłka leciała albo wyżej. Trudna do opanowania, no po prostu tak nieodpowiedzialne zagranie, po prostu nie wiem, co jemu szczeliło do głowy, ale to po prostu cud, że tam w ogóle sędzia wolnego nie odgwizdał pośredniego dla Wieczystej, bo Patryk Letkiewicz chyba pomógł sobie ręką przy przyjęciu tej piłki, raczej nie chyba, tylko na pewno, więc do każdego zawodnika można coś tam mieć, tu nie wykorzystał okazji, tu coś zawalił, natomiast Patryk Letkiewicz według mnie zagrał bezbłędny mecz, przy golu nie miał po prostu żadnych szans, był to tak precyzyjny strzał, że nikt by go raczej na świecie nie obronił. Na te dwie interwencje, zwłaszcza ta obrona tego strzału Mojgarda, to po prostu klasa światowa była. Poza tym nie miał żadnych jakichś odpałów przy wyprowadzaniu piłki. Wisła dużo tego nie robiła tym razem na szczęście, znaczy takich ryzykownych, bo rozgrywała akcję od tyłu i dobrze to robiła, ale bez zbędnego ryzyka, nie było jakiegoś takiej nonszalancji w tym, no poza tym jednym zagraniem tego, o którym mówiłem, więc może 8 rzeczywiście to była taka nota, zależy jaki się tam poziom, no ale myślę, że jak najbardziej zasłużył na taką 8 w 10-stopniowej skali. Ja bym dodał jeszcze tutaj trochę w tej kwestii, o której Grzesiek powiedział, rozgrywania od bramki, bo to nie jest tak, że my jesteśmy w jakimś obozie, że tego w ogóle nie można robić, tylko my zawsze podkreślamy, żeby to robić po prostu w sposób odpowiedzialny, na ryzyku, ale nie na ryzyku zbędnym. I ten mecz jest właśnie, dobrze, że się o tym wspomniałeś, świetnie pokazał to, że można otwierać od bramki wiele razy,
ale nie szarżować z tym ryzykiem. I Wisła po prostu, to co już mówiłem zresztą wcześniej, radziła sobie z pressingiem, potrafiła spod niego wychodzić. Fajnie tutaj parę razy Duda się też zachowywał, kiedy no po prostu swoim balansem ciałem omijał strefę tą pressingu wieczystej, więc można to robić, tylko trzeba to robić po prostu z głową. W tym meczu myślę, że Wisła robiła to właśnie z głową. Nie sprowadzała sama na siebie w tym aspekcie problemów. Słuchajcie, apel do Was, żeby tutaj zostawić łapkę w górę. Kto nie subskrybuje kanału Studia Raymonta, to oczywiście serdecznie zapraszam do tego, żeby zostawić tutaj suba, po wszystkim też zostawić też komentarz, a jeżeli oglądacie na telefonie, to żeby skorzystać z tej opcji podbijania, bo to faktycznie pomaga nam tutaj z tym algorytmem się zaprzyjaźniać coraz bardziej. Jak ktoś ma ochotę, zachęcamy oczywiście do tego, żeby wspierać nas wirtualną kawą na Subpi lub na Patronite, zostać naszym patronem. Trochę tych patronów ostatnio ubyło, co mnie bardzo zmartwiło. Mam nadzieję, że to tylko chwilowe i patroni oczywiście nas powrócą, bo jesteście dla nas dużym wsparciem i dzięki Wam możemy się cały czas rozwijać i tutaj sobie wokół Wisły Kraków mocno działać, więc bardzo do tego mocno zachęcam. Słuchajcie, muszę Was panowie o to zapytać, bo ja nie byłem na meczu fizycznie na stadionie. Jakaś po prostu już tyle teorii słyszałem na temat tej konferencji prasowej, dlaczego Mariusz Job nie dostał żadnego pytania, że tutaj była jakaś zmowa dziennikarska. Weźcie, wytłumaczcie tutaj ludziom, bo tu już teorie z Archiwum X się już pojawiają, dlaczego Mariusz Job nie dostał żadnego pytania. Widziałem, Bartek, że ty już komuś odpowiadałeś na Twitterze. Nie, no, żadnej Nie mamy nic innego do roboty po meczu, tylko się umawiać Tak, umówiliśmy się z Grześkiem i odpuściliśmy resztę, że w związku z tym, że Job nie wygrał z Wieczystą, to za karę nie zadamy mu żadnego pytania. To będzie nasz protest przeciwko remisowi drugiemu z Wieczystą. No, nie, no bądźmy, tak mówię całkiem poważnie. No. Ja nie przychodzę na konferencje prasowe, Grzesiek chyba zresztą też, żeby za wszelką cenę błysnąć, bo zadam pytanie. Czasami tacy dziennikarze się zdarzają, czasami te pytania są dziwne, bym powiedział, przy okazji różnych konferencji, ale zostawmy to. No po prostu Mariusz Job z mojej perspektywy wyczerpał wszystko w swojej wypowiedzi to, czego ja się chciałem dowiedzieć o jego ocenie tego spotkania. No stąd jakby brak mojego pytania akurat w tej kwestii. No, widocznie podobnie uznali pozostali koledzy i tyle. Zresztą Kazimierz Moskal w tym względzie nie pozostał bardzo w tyle, bo nie wiem, chyba dostał jedno pytanie, czy maksymalnie dwa, no bo też wyczerpująco bardzo mówił o tym, co się na boisku działo. I czasami jest taki mecz, że po prostu są jakieś kontrowersje, jakieś kontuzje, jakieś rzeczy. No tutaj no, myślę, że aż takich rzeczy wielkich nie było. No, oczywiście można było zapytać trenera o zmiany, nie wiem, o jakąś ocenę indywidualną zawodników, co zresztą zrobiliśmy po konferencji, tak już trochę nieoficjalnie i tyle. Natomiast no, rzeczywiście, tak jak Bartek mówił, no, to był piątek, zbliżała się północ, także naprawdę też czasami też trzeba patrzeć na to, w jakich okolicznościach się te konferencje odbywają. To mówię, no dość bardzo wyczerpująco Mariusz omówił. No, nie było tu jakichś tematów. Nie wiem, ja podam prosty przykład. Wczoraj byłem z kolei w Niepołomicach na meczu Puszczy ze Stalą. No i tam akurat pewnego rodzaju kontrowersją, nie kontrowersją, to zależy kto jak ocenia, było to, że sędzia rzeczywiście rozdawał kartki na prawo i lewo, 9 kartek żółtych plus kolejne 2 przechodzące w czerwone. A w mojej ocenie nie był to mecz brutalny. Było dużo takiej walki twardej pierwszoligowej, ale ja z perspektywy trybuna wiem, każdy kto był w Niepołomicach to wie, że tam dosyć blisko się siedzi boiska i to czuć tą po prostu walkę. Nie było przekraczania granic przez piłkarzy, takiej czasami złośliwej rąbanki ligowej. Nie, no to była po prostu twarda, męska walka, a jednak pan sędzia dawał te kartki. No więc ja zapytałem na pomeczowej konferencji zarówno trenera Marka Zuba, jak i trenera Tomasza Tułacza, no, czy też nie uważają, że z tymi kartkami to sędzia ciut przesadził, choć muszę oddać panu arbitrowi, że on ten mecz prowadził dobrze, żeby była jasność, tylko w mojej ocenie czasami były takie po prostu zwykłe faule, a on od razu wyciągał kartki. No i dlatego zadałem i jednemu i drugiemu. Poniekąd zgodzili się z moją tezą, więc miałem jakieś tam do tekstu
przyczynek. No więc, ale to była taka sytuacja. Czy no nie wiem, no jest nowy napastnik ten w Puszczy, no to też o niego zapytałem, bo oglądałem mecze Puszczy jesienią i no kogoś takiego im brakowało. Ja go pierwszy raz widziałem na żywo wczoraj i powiem szczerze, że no zrobił na mnie wrażenie, bo to taki typowy napastnik pod tą ligę, pod tą drużynę i może być takim brakującym ogniwem. Marildo Gioni się nazywa. Kto nie widział, może sobie go zapuścić skrót meczu Puszczy ze Stalą Rzeszów, jaką ładną bramkę strzelił. I no to też zapytałem trenera Tułacza, czy to właśnie jest ten brakujący ogniwo. No ale wracając do konferencji tej piątkowej, no po prostu no ja nie widziałem pola do zadawania pytań Mariuszowi Jopowi, bo powtórzę jeszcze raz, wyczerpał ten i naprawdę nie umawiamy się, nie robimy spisków. Czasami się zdarzało w historii czekać nawet godzinę na trenera i się nie obrażaliśmy, więc... Zwłaszcza wydaje mi się, że Mariusz Job jest też taką osobą, że nie ma takiej grzałki w sobie, tylko jest naprawdę gdzieś tam stonowany i zapanowany, bo na konferencjach prasowych niejednokrotnie nawet dostawał takie zaczepne pytania, a wychodził z tym z twarzą na przykład. Tak, ale to też nie był mecz jakiś taki. Oczywiście on miał swoją temperaturę, mówimy tutaj derby w dobrym stylu, ale to przecież nie jest tak, że ci zawodnicy jedni i drudzy nie chcieli wygrać tego meczu, chcieli. Była taka zaciętość, tak, w tym wszystkim. Natomiast no nie było, znów powtórzę, tak jak mówiłem tu przed chwilą o tym meczu w Niepołomicach, nie było złośliwości. No może poza tym momentem, kiedy Pazdan wjechał w Dudę, bo tutaj się rzeczywiście troszkę Michałowi styki przegrzały i chyba sam sobie zdawał zresztą z tego sprawę, bo później Kacpra po prostu przeprosił za swoje zachowanie. Natomiast... Ja uważam, że zawodnik z taką klasą, kurczę, na takim poziomie, to ta wypowiedź, nie wiem, ja to czytałem na Weszło, nie wiem. No też mi się to nie podobało, tak. Że on wie, że młody się napatoczył. No co to znaczy młody się napatoczył, nie? Bo on tak, tam, nie że... podobało mi się. Przegrzały mu się styki podwójnie. Raz faulując w taki sposób, a dwa mówiąc to, co mówi. No, takie rzeczy mogą sobie zawodnicy w szatni powiedzieć w żartach, tak? Ale nie powinien tego mówić publicznie. No też tak... Bo jest też, nie wiem, czy to dotrze do Michała, czy nie. Michał ze swoją klasą, swoją karierą, jaką zrobił, no jest też jakimś przykładem, tak, dla młodych ludzi. I ja wiem, że boisko to nie jest, że czasami wywołuje emocje, że czasami no, takie rzeczy się po prostu zdarzają, tak? Ale no, jak się już ochłonie, trochę weźmie ten prysznic, to wolałbym usłyszeć od zawodnika tej klasy i z taką karierą, z takim CV, no przesadziłem, nie powinienem się tak zachować, koniec. Z drugiej strony, wiesz, tam też była taka sytuacja chyba z Wiktorem Biedrzyckim, nie? Tam przy tej bocznej linii, kojarzycie, o co mi chodzi? Tam też Wiktor To też się Wiktorowi trochę tam zagrzała głowa, bo ten faul, to była końcówka meczu, wynik 1-1 i ten faul na Carlitosie mocny i myślę, że w tej strefie zupełnie niepotrzebny. Wystarczyło go po prostu odprowadzić. Nie sądzę, żeby Carlitos coś tam wielkiego w sektorze boiska wykreował. To słuchajcie, to takie może pytanie, jeżeli chodzi o Józefa Koleja, tak, bo jest no, para stoperów w tych trzech meczach, to były Biedrzycki i Kolej. No Kolej w tych trzech meczach to tak naprawdę jest na pewno zamieszany w tę bramkę w Pruszkowie, na pewno zamieszany teraz w bramkę w Wieczystej. Myślicie, że to już jest ten czas, ta sama zmiana, którą wykonał Mariusz Job w tym spotkaniu, to już oznacza właśnie, że w niedzielę ze Zniczem zobaczymy, jak to chyba Bartek pisałeś, powracamy do ustawień fabrycznych, czyli Biedrzycki, Grójcić. No i pytanie właśnie, czy tu nie pojawiała się gdzieś taka może szansa, takie przewidzenie trochę, czy Mariusz Job nie powinien tego Koleja zdjąć właśnie wcześniej już, widząc jego formę. Jakie są wasze, chłopaki, odczucia? To zacznijmy, Bartek, od ciebie, a potem Grzesiu ciebie poproszę. Myślę, że powinien go zdjąć wcześniej, może nawet w przerwie. To jest pierwsza moja odpowiedź, a druga jest taka, że jeśli nic Grójciczowi w tygodniu nie stanie na treningu, w sensie nie złapie jakiegoś urazu czy coś, to jestem niemal pewny, że zobaczymy go w niedzielę w wyjściowym składzie w meczu ze Zniczem i zagra po prostu w parze z Biedrzyckim. Zresztą trener przyznał, że myślał o tym, żeby go zmienić w przerwie i nawet przyznał, że to był jego błąd. Także... Nigdy się nie dowiemy, co by było. Oczywiście, bo równie dobrze Grójcić mógłby wejść i popełnić więcej błędów. Wisła by mogła ten mecz przegrać, no ale myślę, że tu był taki pewnym
Wiadomo, że stoperów się nie chce ruszać, ale można było, nawet jeśli nie w przerwie, to tak, tak koło tej 70 minuty zrobić taką zmianę, ale to też każdy jest mądry po meczu. No, oczywiście trener ma być mądry w czasie meczu i przed meczem, ale też nie wymagajmy od tego, żeby trener był jasnowidzem i przewidział bo nawet najlepszy zawodnik może w każdej chwili coś tam odwalić takiego nieprzewidywalnego. Pamiętajmy też o tym, że to nie jest tak, że Grujić nie grał, bo przegrywał rywalizację totalnie z Kolejem i tak dalej, tylko Grujić był chory. Chory był, dochodził do siebie. Dochodził do siebie i to jeszcze po prostu nie było to, żeby go wystawiać od początku. No, to jest to, o czym często tutaj powtarzamy, że trener widzi zawodnika na treningu i wie, czy on już jest w odpowiedniej dyspozycji, żeby go wystawiać, czy trzeba jeszcze trochę poczekać. No, tym razem doszedł Mariusz do wniosku, że trzeba jeszcze poczekać. My nie odpowiemy sobie na pytanie, co by było, gdyby Grujić zagrał w tym meczu, czy od początku drugiej połowy, czy od 70 minuty. A może by było tak, żeby popełnił 2 błędy i byśmy mówili, co Tak, ten po co go zmieniał, jak grał Kolej i do tego momentu większego jakiegoś mega błędu kończącego golem nie popełnił. Nie? Więc to fajnie się zawsze tak ocenia już post factum, jak wiemy, jak się mecz skończył, a to jak Grzesiek powiedział, trener musi decyzję podejmować najpierw wybierając ten wyjściowy skład, później o zmianach, no i później jeszcze ponieść konsekwencje swoich wyborów, jeżeli coś nie wyjdzie tak, jak ma zaplanowane. Konsekwencje w sensie tym, że jakby spada to na jego barki. No, tak jak podjął dobre decyzje w Pruszkowie, gdzie zrobił 3 zmiany i to pomogło Wiśle nie przegrać tego meczu, no to tym razem, może się spóźnił rzeczywiście, może gdyby był wrócić wcześniej, to Wisła by dowiozła to 1-0 do końca, ale tak się nie stało, natomiast też nie róbmy tak, że nie wiem, Kolej zawalił bramkę, ale to też nie jest tak, że Wisła nie wygrała tego meczu tylko dlatego, że Kolej zawalił bramkę, no bo na to, o czym tutaj już dosyć obszernie powiedzieliśmy, złożyło się więcej aspektów i po prostu Wieczysta wypracowała sobie dużo sytuacji i nie we wszystkich sytuacjach, do których dochodzili piłkarze Wieczystej, winny był tylko Kolej, więc też nie róbmy z niego jakiegoś kozła ofiarnego, który oceniamy oczywiście i to jest fakt, nie opinia, bramka idzie na jego konto, ale też po tym meczu, o czym też już tu mówiliśmy, paru innych zawodników też musi dokonać analizy, co powinni w tym spotkaniu zrobić lepiej. Jest takie też pytanie od użytkownika Twittera L. Szczepanito. Napisał do mnie, czy to nie właśnie kamyczek do ogródka trenera Jopa w sprawie Maćka Kuziemki. Widać było, że pestka go zjadł. Można było zdjąć Maćka, dać Ertalera na prawą i wtedy kogoś prowadzić do środka. Co myślicie na ten temat? Więc to może tutaj właśnie ja to trochę rozszerzę. Czy tutaj wam trochę nie brakowało jakiejś takiej wcześniejszej reakcji, czytania takiej gry? Oczywiście my sobie to możemy, wiecie, mądrować się, gadać, a jednocześnie, nie wiem, mógł się udać jakiś rajd, jedno urwanie i zupełnie inaczej byśmy pewnie to o tym mówili i odbierali. No ale czy tutaj wam nie zabrakło jakichś szukania takich sposobów, żeby gdzieś namieszać trochę na tych bokach, Grzesiek? Trener zrobił taką zmianę, tylko zmienił nie Kuziemka, ale Duarte, który też nie grał wybitnego meczu. Ja myślałem, że zmieni Kuziemkę, on wybrał Duarte. Też on nie grał wybitnego meczu, więc równie dobrze też się nadawał do zmiany. Potem Maciek tak koło tej 70 minuty się trochę ogarnął. Jak już mówiłem, zagrał dobrze tak powiedzmy w defensywie. W końcu do tej zmiany doszło, bo wszedł tam chyba Nikaj na końcówkę za niego, może za późno troszeczkę rzeczywiście, ale można było coś tutaj szukać, i trener szukał. Tym razem uznał, że prędzej zejdzie z boiska Duarte niż Kuziemka i tyle. W drugiej połowie Duarte też nic w ofensywie nie zdziałał, więc można się zastanawiać, może jakby został Duarte, może by coś też zrobił. Dokonał takiego wyboru i tyle. Nie lubię takiego mówienia czasami o zawodnikach, że nakrył czapką i tak dalej, bo czasami piłka nożna, ta granica jest bardzo cienka.
Jesienią Wisła grała derby z Wieczystą i ten sam Pestka też do pewnego momentu, używając tej nomenklatury, nakrywał Baniowskiego czapką, bo nie był w stanie się Banio przebić, a potem się przebił raz i była bramka z tego, więc Maciek Kuziemka ma umiejętność driblingu. Nie jest to żadną tajemnicą, że po prostu to potrafi robić i być może trener uznał, że no właśnie przebije się może ten jeden raz, co pozwoli Wiśle stworzyć sytuację. Trzeba próbować i tyle. Fakt jest faktem, że w tym meczu akurat powtórzę to, co mówiliśmy na początku tej audycji. Kamil Pestka zagrał bardzo dobrze, tym razem nie popełnił błędu, nie dał się. Natomiast też to akcja poszła ta w doliczonym czasie, kiedy Michaj miał setkę po dalekim zagraniu Marka Karbo, znaczy nie tyle setkę, tylko Wisła miała dobrą sytuację. No też tą stroną. Więc... Poza tym tam była sugestia, że Elthaler powinien pójść na skrzydło. Może i tak, tylko nie zapominajmy, że Elthaler też miał kontuzję. W poprzednim meczu nie grał, leczył się, teraz trenował. Też został zmieniony wcześniej on. Widocznie może nie był też gotowy na takie 90 minut grania na maksa. Też może już troszkę tam trener widział, że pewne rzeczy odpuszcza i dlatego zmienił właśnie Elthalera, a nie Kuziemkę wcześniej, więc tu są różne aspekty, o których my do końca nie wiemy i na to, że ktoś robi taką, a nie inną zmianę, no trzeba mieć pełne informacje o wszystkim. Tak na przykład krytykowaliśmy Wiktora Biedrzyckiego za mecz z Pruszkowem, a potem jak się tak dopytało, to się okazało, że on był po prostu chory trochę przed tym meczem w Pruszkowie z Pogonią i nie czuł się też do końca komfortowo, nie był w takiej 100% formie fizycznej wtedy i też dowiedzieliśmy się o tym trochę później niż ten nasz program i trochę Wiktora krytykowaliśmy za występ w Pruszkowie, no a czasami są takie właśnie sytuacje, o których nie wiemy i które wpływają na to, jak zawodnik gra, czy gra dobrze, czy gra źle. No. I tak było na przykład w tym przypadku. Dobrze, to poruszyłeś, bo to właśnie też taką trochę czasami pełnimy rolę edukacyjną. Czasami nawet się spotykam z zarzutem, że tam, nie wiem, krytykujemy jakieś wpisy na Twitterze, bo ktoś... Nie no, każdy ma prawo do swojego zdania. Nam chodzi o to, żeby to robić po prostu na jakimś tam poziomie, bez wyzwisk, bez jakiegoś tam hejtu. Jeżeli ktoś to robi kulturalnie, czy pyta nawet, czy zastanawia się, stawia jakieś tezy, to wszyscy mają do tego prawo. My czasami troszkę więcej wiemy od takiego przeciętnego kibica, no bo wiadomo, że mamy dostęp do zawodników, czy do trenera na konferencjach prasowych. Okej, staramy się wtedy to wyjaśniać w tym programie, ale to tak jak Grzesiek mówi, też nie jest tak, że my wiemy wszystko, bo nie jesteśmy 24 godziny na dobę przy tej drużynie, czy nawet 12 godzin. To nie są te czasy, że się, tak jak było, jak Wisła trenowała w Krakowie, że się było prawie na każdym treningu, tylko no jednak do tych myślenic tak często się nie jeździ, no a w tygodniu są różne sytuacje, no właśnie tak jak tu Grzesiek podał przykład Wiktora Biedrzyckiego, jakieś przeziębienie, to wpływa na samopoczucie, później na formę piłkarską, no wiele takich rzeczy się, drobiazgów składa na to, jak zespół wygląda w weekend, kiedy dochodzi już do tej ligowej konfrontacji z rywalem XYZ. Słuchajcie, popatrzyłem sobie, jakie trwają obecnie live'y na YouTubie, no bo tutaj był taki pomysł, żeby zdradzić, żeby zaprosić Radka Majewskiego, tak, do nas, do programu, ale Radek jest właśnie teraz, widzę, u siebie w kanale Pierwsza Liga Styl Życia, ale powiem wam, że jesteście taką armią Studio Rejmonta, że bijemy ich wszystkich na głowę ilością teraz na live. Jakoś zazwyczaj się tym bardzo jakoś nie podniecam, ale no wielkie dzięki, że w takiej liczbie jesteśmy tutaj. Zostawiajcie lajki w górę, zostawiajcie suby, żebyśmy cały czas szli w górę i super, że tutaj jesteście. Nie wiem, czy coś jeszcze o tej Wieczystej wypada powiedzieć, panowie, czy już zamykamy? Myślę, że już powiedzieliśmy wszystko. Bardzo dobry mecz, jak na pierwszą ligę, naprawdę jakościowy, powtórzę jeszcze raz. Uważam, że to był bardzo dobry mecz dwóch drużyn najlepszych na ten moment w pierwszej lidze. Po prostu, jeżeli chodzi o jakość, i może tylko tyle, tak trochę kwestii uspokojenia. No naprawdę
Wisła ma zapas. Widzicie, że jak tylko któraś z tych zespołów, które ją tam gonią, złapie jakąś serię, to za chwilę się wywraca. No, to jest duży zapas. Ja sobie tak tylko powiem wam, przeanalizowałem w 2022 roku, czyli w tym sezonie, w którym Wisła spadła, dopiero jak tak się odkopywałem sezon po sezonie, wtedy Miedź Legnica miała większą przewagę, po 22 kolejkach miała większą przewagę nad trzecim zespołem niż ma Wisła w tym momencie. Wtedy to było 13 punktów, dzisiaj Wisła ma tych punktów 11, jak wiecie oczywiście i domyślacie się, Miedź wtedy awansowała do Ekstraklasy. Więc to jest naprawdę duża przewaga, tym bardziej, że ta grupa drużyn za nią no jest po prostu duża i te zespoły będą sobie odbierać punkty. Dzisiaj to jest tych punktów 11. Wcale się nie zdziwię, jak po najbliższej kolejce będzie ich więcej, bo myślę, że Wisła mimo dobrej postawy Zlicza Pruszków jest zdecydowanym faworytem tego niedzielnego spotkania. A jak popatrzycie sobie w terminarz, to tam z tej grupy pościgowej to tam chyba wszyscy ze wszystkimi grają. Więc połowa z tych zespołów, albo może nawet większość, jak będą remisy, potraci po prostu punkty, bo nie wygrają wszyscy. Straci albo Wieczysta na przykład, albo Polonia Warszawa, straci albo Śląsk, albo Chrobry. I tak pewnie możemy wymieniać, bo już nie pamiętam całego tego terminarza, ale wiele tych bezpośrednich meczów tam jest. Czy tam, jeśli chodzi o te przewagi, o których mówiłeś, to taki trochę niebezpieczny precedens był chyba 2 lata temu, gdy GKS Katowice miał chyba na tym etapie sezonu do Arki Gdynia 10 punktów straty i ostatecznie to GKS awansował kosztem Arki Gdynia, czyli był w stanie to odrobić, taką porównywalną przewagę, więc jeszcze tak, faktem jest, że tu by musiały to zrobić 2 drużyny, nie jedna. To jest taki plus, natomiast trzeba uważać i pilnować tego. Ostatni taki trend Wisły nie jest zbyt optymistyczny, bo w ostatnich 7 meczach ligowych Wisła odniosła tylko 2 zwycięstwa i to z ostatnimi drużynami w tabeli i z Tychami, Stalą Mielec, więc każdy mecz taki z drużyną z czołówki nie potrafiła wygrać. Ja to nawet takie sobie powiedzenie uknąłem, że mówiliśmy o tym, że Wisła w gorszej formie nauczyła się przepychać zwycięstwa. Teraz tą umiejętność zatraciła i potrafi przepychać remisy, co jest mniej budujące. Chciałbym, żeby Wisła w końcu zagrała taki mecz, w którym nie będziemy mówić z dobrym rywalem, w którym nie będziemy mówić, że zabrakło tego, że nieskuteczność, że błąd w obronie, że ktoś tam się spóźnił, że ktoś coś tam zawalił, tylko żeby po prostu Wisła wyszła i z solidnym, mocnym rywalem zagrała dobry mecz i go wygrała, bo już trochę za czymś takim tęsknimy, bo ostatni mecz z drużyną z czołówki Wisła wygrała z Chrobrym, który wtedy też nie był jakoś tam specjalnie doceniany i też nie był to jakiś wybitny mecz, ale go wygrała, go przepchnęła, jak to się wtedy mówiliśmy. A potem mecze z Polonią Warszawa, z ŁKS-em, z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, teraz z Wieczystą. Niestety Wisła tych meczów nie potrafiła wygrać. To jest takie trochę niepokojące, że ta drużyna tą umiejętność, ja nie mówię, że każdy z tych meczów powinna wygrać, ale żeby chociaż jeden z nich przepchnęła tak kolanem nawet, ale niestety coś tu się zacięło i to jest taki trochę też niepokojący sygnał, bo tak 2 mecze na 7 wygrać, jeśli chodzi o lidera i drużynę, która absolutnie dominuje w tej lidze, to wielki powód do dumy nie jest. Można było po prostu wykorzystać to, że ci rywale za plecami też gubili punkty, tracili i ta przewaga mogła być już taka naprawdę w 100% spokojna. Zresztą strategia klubu na tą wiosnę była taka, żeby Wisła wygrała 5 z pierwszych 7 meczów. Już 2 wpadki, takie mówię wpadki. W tej chwili, jeśli chce to zrealizować,
ten cel, to już musi wygrać pozostałe mecze, co oczywiście będzie bardzo, bardzo, bardzo trudne do wykonania, więc myślę, że tego planu się nie uda zrealizować. Nie wiem, czy się Wiśle uda, czy się nie uda, natomiast rzeczywiście się z Tobą zgodzę, że dobrze by było, żeby Wisła wróciła do takiej serii zwycięstw, o tak, którą zachwycała jesienią, bo tutaj no jest z tym jakiś problem. No, zobaczymy, co będzie w niedzielę ze Zniczem, bo też to nie będzie łatwe spotkanie, jeśli ktoś się będzie odnosił do tego 7-0 latem, no to może być to pułapka. W ogóle trzeba zapomnieć o tym meczu, bo Znicz jest zupełnie inną drużyną i to zupełnie będzie inny mecz, choć oczywiście Wisła jest tego faworytem, a później cóż, no wyjazd na Śląsk. Trener Job powiedział w piątek wieczorem, że lubimy takie mecze, więc niech grają, no niech powalczą tam, to będzie też mecz. Tak, no ten mecz Znicz, nie zapominajmy, potrafił zremisować na wyjeździe z Polonią Warszawa, co prawda tam była szybko czerwona kartka, znaczy szybko, gdzieś koło 30 minuty, no ale sam fakt, że tam zremisowali, teraz zremisowali z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, co prawda bramek nie strzelają, ale też ich nie tracą, a pamiętam, że ta obrona Znicza to był jeden wielki koszmar jesienią, no ale oni tutaj... No, byli bardzo bliscy zremisowania z Wieczystą. Tak, widać, że aż tak, że ta obrona na pewno nie jest już taka słaba jak była, że się strzelało jak do kaczek. No i przede wszystkim zabraknie Kacpra Dudy w tym meczu, który dostał żółtą kartkę. Bardzo, bardzo szkoda, bo jednak Kacper zagrał niezły mecz z Wieczystą. Był, myślę, że w pierwszej trójce, jakbym miał wyróżniać piłkarzy Wisły za ten mecz, to Kacper byłby w pierwszej trójce. No i to, co mówił Bartek też o tym wychodzeniu spod pressingu, myślę, że to był też taki klucz, dlaczego grał Ikbekeme z Dudą, bo oni generalnie są bardziej mobilni od Karbo, który, jak wiemy, przy tym rozgrywaniu, przy tym odwracaniu się gry, jak dostaje podanie od bramkarza, ma jakieś tam problemy. Ci są trochę bardziej mobilni, zwłaszcza Kacper, to lepiej dużo robi. No a niestety Kacpra w tym meczu zabraknie i to będzie bardzo duża strata i też taka strata, bo myślę, że James Ikbekeme zasłużył na ławkę rezerwowych. Zresztą tak trener sugerował, że on najlepiej gra wtedy, gdy nie jest do końca pewny swojej pozycji w drużynie, gdy wie, że musi walczyć, natomiast gdy mu się wydaje, że ma pewne miejsce w składzie, to się w jego grę wkrada nonszalancja, no i ten mecz ze Zniczem byłby takim świetnym momentem, żeby go na ławce posadzić i żeby on sobie pewne rzeczy przemyślał na tej ławce, no ale niestety pewnie będzie musiał grać, no bo Kacpra nie będzie, bardzo szkoda, bo myślę, że bez niego będzie to ciężki mecz z tym Zniczem. Słuchajcie, to żeby tak teraz troszkę pojawiło się uśmiechu na naszych twarzach. No Rafał Mikulec wraca po ciężkiej kontuzji. Wraca i tak chyba stosunkowo szybko, patrząc na to, że tak naprawdę zajęło to 9 miesięcy. A każdy, kto był na tym meczu, kto potem oglądał te obrazki, no to wiemy, że to była dramatyczna kontuzja. Bartek, myślisz, że realnie Rafał Mikulec może się jeszcze tak przydać Mariuszowi Jopowi? Tutaj czytałem jakieś różne opinie, że może niekoniecznie to musi być obrona, może też jakaś opcja jako skrzydłowy. Jak ty w ogóle podchodzisz do tego tematu? Czy najważniejsze, żeby on w ogóle cały czas wracał do zdrowia? No bo to, że zagrał teraz w sparingu, no nie oznacza, że od razu powiedzmy jest w pełni sił, tylko no, taki długi rozbrat z piłką powoduje jednak, że trochę tego czasu, żeby osiągnąć taką wysoką formę, bo przypomnijmy, że to był pewnie jeden z lepszych piłkarzy Wisły w minionym sezonie, no ale to tak ciężko będzie wejść z buta, żeby od razu taką wysoką formę uzyskał. No pewnie, że tak. Znaczy tak, dwie strony medalu. Tak, myślę, że Rafał Mikulec jeszcze się przyda w tym sezonie, a druga strona medalu, no to trzeba jeszcze trochę czasu. Super, że zagrał już ten mecz z rekordem. Na razie bym nie wybiegał tak daleko gdzieś tam myślami, że można go przestawiać na jakieś pozycje. Niech on wróci do normalnego grania najpierw
na swojej pozycji, a później jak dojdzie do swojej takiej formy, jaką prezentował przed tą kontuzją, to się będzie można zastanawiać, czy można go wyżej ustawiać, czy nie. Więc ja bym tak do tego tematu podszedł. No i cóż, no, cieszę się osobiście, bo to zawsze są fajne historie, jak zawodnik po takiej kontuzji dzięki swojemu hartowi ducha, ciężkiej pracy wraca i kontynuuje swoją karierę. Oby wrócił też do takiej dyspozycji, jaką prezentował przed kontuzją. Znane są przypadki zawodników po tak ciężkich kontuzjach, którzy wrócili, grali bardzo dobrze, więc zresztą Marcin Wasilewski jest tutaj pewnie najlepszym krakowskim przykładem czegoś takiego, więc trzymamy kciuki, żeby Rafał teraz szybko się znalazł, żeby prezentował taką dyspozycję, żeby Mariusz Job mógł z czystym sumieniem wziąć go pewnie najpierw do kadry meczowej, a następnie dać mu szansę gry już w meczu ligowym. Sam jestem ciekaw, jaki jest tam plan na niego, czy na przykład przetrze się w takim graniu o punkty w rezerwie, czy niekoniecznie, bo to różnie z tym bywa. Zobaczymy. No, w każdym razie trzecia liga startuje w ten najbliższy weekend. Rezerwy Wisły jadą do Chełmianki, więc no zobaczymy. No, myślę, że decyzje będą podejmowane w tygodniu co do Rafała Mikulca. Czy ma jechać na taki mecz, czy jeszcze nie? No zobaczymy. Dobrze. Z takich rzeczy jeszcze, o których na pewno Was chciałem dzisiaj zapytać, to no, zbliżający się mecz ze Śląskiem Wrocław, bo powiedzmy ostatnio zapanowała względna normalność, jeżeli chodzi o wyjazdy kibiców Wisły Kraków. Pamiętamy ten bojkot, niewpuszczanie kibiców, wymyślanie różnych sposobów, no ale tutaj gdzieś się pojawia, panowie, na horyzoncie mecz we Wrocławiu 7 marca, więc już stosunkowo bardzo blisko. Jarosław Królewski w swoim stylu wrzucał tutaj już na Twittera taką informację, żeby tam gdzieś nie doszło do przypadkowej jakiejś awarii sektoru gości. Bartek, czy ty masz jakieś informacje i czy tu faktycznie może być znowu takie zagrożenie, że ta patologia powróci i że kibice Wisły mogą nie być wpuszczeni na stadion Śląska Wrocław? No, Jarosław Królewski mówił, że ploteczki są, tak, na ten temat powoli się otworzą i no, też takie ploteczki do mnie dotarły, że tam być może jakieś kombinacje będą odchodziły, bo dla mnie to będzie po prostu gigantyczny skandal, jeżeli Śląsk Wrocław, będący klubem miejskim, czerpiący ogromne pieniądze z publicznych pieniędzy, podda się dyktatowi tak naprawdę kibolstwa, bo nie normalnych kibiców. Myślę, że normalni kibice Śląska chętnie nie mieliby nic przeciwko temu, żeby normalni kibice Wisły na ten mecz przyjechali i kibice Wisły na ten mecz nie wejdą. To no zobaczymy, jak się to potoczy. Słyszałem różne już wersje, że być może nagle się okaże, że wojewoda zamknie ten sektor ze względu na odpalanie pirotechniki przez kibiców Odry Opole, czy w zbliżającym się meczu z Chrobrym, bo Śląsk ma takie 3 mecze z rzędu na tym stadionie. Zobaczymy, jak się potoczy ta historia. Wydaje mi się, że jeżeli za odpalenie, czy jakby błędy organizacyjne, tak to możemy powiedzieć, no bo wiemy, że pirotechnika jest zakazana i wojewoda miałby zamknąć tylko sektor gości, czyli uderzyć w kibiców Wisły, no to byłoby coś nie halo. Poza tym, no skoro za tak, to dlaczego nie na mecz z Chrobrym miałby nie zamknąć już, skoro wczoraj Odra odpaliła tą pirotechnikę. No zobaczymy, będziemy się temu przyglądać. Ja już troszkę się tym tematem zająłem. Na razie się nie mogę dozwonić do osoby w Śląsku jednej, Wrocław, ale obiecuję, że nie spocznę, dopóki tego nie zrobię. Jeżeli nie, to wyślę mailem oficjalne pytania, no i będę czekał na odpowiedź Śląska. Wydaje mi się, że klub, który chce uchodzić za profesjonalny, klub, który ma wysokie aspiracje, jeżeli chodzi o polską piłkę nożną, no cóż, no nie powinien zachowywać się w taki sposób, że nie wpuści kibiców, bo ktoś na niego naciski wywiera. Chociaż wiemy, jak to wyglądało przez ostatnie lata i no, fakt jest faktem, że kibice Wisły dawno nie byli we Wrocławiu, więc pewnie gdzieś tam też będą się zastanawiać nad tym, że kara ta pierwsza będzie niewysoka,
gdyby nie wpuścili i tak dalej i będziemy się bawić taką ciuciu babkę. No. Mnie się wydaje, Stać ich na płacenie kar. mnie się wydaje, że to nie powinno mieć kompletnie żadnego znaczenia, czy to jest pierwszy, czy drugi, czy trzeci, czy piąty raz, tylko kara powinna być taka, że komuś, że buty powinny spaść za takie numery i po prostu powinno się traktować wszystkich równo. Jeżeli przepisy jasno mówią, że 5% należy oddać pojemności stadionu gościom, to na ten mecz kibice ponad 2000 biletów Wisły powinni dostać. Koniec, kropka. Takie jest moje zdanie i dokładnie w drugą stronę podobnie, jeżeli jakikolwiek grupa kibicowska, no wiemy jak to wygląda, chce przyjechać do Krakowa, no to sektor gości czeka. Tak? Ostatnio byli kibice Wieczystej, w tym sezonie byli w większej liczbie jeszcze kibice Ruchu, byli kibice Polonii Warszawa, czyli Wisła nie ma nic przeciwko przyjmowaniu kibiców. Gości powinna być tak samo traktowana przy okazji meczów swoich wyjazdowych. I skończmy z tymi jakimiś, nie wiem, o co się ocierającymi, żeby bojkotami, bo ktoś wyznacza, no kto ma decydować o takich rzeczach? No ludzie, no. Przepisy są i powinno się je stosować. Koniec, kropka. Grzesiu, coś do dodania w tym temacie? Co już można dodać? Przekadane na wszystkie strony. Zobaczymy, jak to się skończy. Miejmy nadzieję, że już tak pół żartem puste, że ploteczki, o których pisał prezes Królewski, będą tylko ploteczkami. Dobrze. Grzesiu, W każdym razie jeszcze tylko, żeby jakiś fakt się tutaj w tej sprawie pojawił. Wisła zapotrzebowanie na bilety wysłała już w zeszłym tygodniu. I według protokołu czas mają... Do końca tego tygodnia powinna dostać odpowiedź. Tak jest. Dobrze, czyli patrzymy na to, co się będzie działo na meczu Śląsk-Chrobry w najbliższej kolejce. Otwieramy w takim razie kącik koszykarek, bo Grzesiu, dzisiaj bardzo smutna wiadomość doszła do nas zza oceanu. Tak, no była koszykarka Wisły, Kara Braxton, która z Wisłą zdobyła 2 mistrzowskie tytuły. No, ja ją doskonale pamiętam. Świetna zawodniczka światowej klasy, która oprócz mistrzostw Polski zdobywała tytuły WNBA, czyli najlepszej ligi świata z drużyną Detroit Shock. Także to naprawdę w swojej dyscyplinie zawodniczka absolutnie topowa. Ona w Wiśle była 2 razy, takie trochę nawet ten pierwszy pobyt był taki jej trochę burzliwy, bo po przerwie świątecznej w 2006 roku ona nie przyjechała na czas, jakieś problemy rodzinne, tam nawet oficjalnie rozwiązano z nią kontrakt, no ale potem klub się jakoś z nią dogadał i wróciła na play-offy, w których odegrała kluczową rolę i zdobyła Wisła wtedy Mistrzostwo Polski. Potem drugi raz też i przyszła do Wisły chyba w grudniu 2007, w każdym razie w trakcie sezonu i to była też taka, wtedy pamiętam, kluczowa decyzja. Brała udział w tym słynnym, takim niesamowitym meczu w Gdyni 7, gdy Wisła grała z Lotosem Gdynia i przegrywała tam na sekundy przed końcem 4 punktami i wtedy Anna Deforge spudłowała, trafiła jeden rzut wolny, drugi specjalnie spudłowała, zebrała piłkę i trafiła za 3 i doprowadziła do dogrywki. To po prostu wydarzenie niesamowite było i w tej dogrywce Wisła już wygrała, głównie dzięki właśnie między innymi punktom Kary Braxton, która po prostu wtedy grała naprawdę świetnie. To były mecze, w Gdyni też był fantastyczny skład, w Wiśle też, to były mecze niesamowite. Szok, 43 lata, nie znam przyczyn tej śmierci, ale o skali, jak ona jest popularna, to że to była postać, to widać chociażby po tym, że piszą o jej śmierci w portale, serwisy w Stanach Zjednoczonych, jak USA Today, Także bardzo, bardzo smutna wiadomość, ale takie jest życie, czasami. Niestety, 43 czasami lata. Musimy się pogodzić też z takimi tragicznymi informacjami. Na pewno to była taka bardzo sympatyczna koszykarka. Pamiętam po tym meczu w Gdyni koszykarki wracały samolotem do Krakowa w nocy i
kibice pojechali tam na lotnisko, ja też tam wtedy byłem, je przywitać, te koszykarki, i one właśnie wyszły z tej hali od lotów i tak wspólnie tańczyły. I teraz właśnie czytałem też wspomnienie Doroty Gburczyk, która właśnie też była zawodniczką wtedy i właśnie ona mówiła, że to właśnie Kara wymyśliła ten taniec i uczyła kroków dziewczyny, także też pamiętam, teraz mam przed oczami właśnie te sceny, jak one wróciły z tej Gdyni z mistrzowskim tytułem w takich niesamowitych okolicznościach zdobytych. Wielka szkoda, wielka szkoda. No i myślę, że wszyscy fani krakowskiej koszykówki, no dzisiaj gdzieś pewnie jest taka pewnie chwila zadumy, no bo Myślę, że ona będzie również w środę na meczu koszykarek, bo grają z Gdynią właśnie w środę i no pewnie klub poświęci minutę ciszy. Kibice również upamiętnią pamięć wielkiej koszykarki, która dawała Wiśle tytuły mistrza Polski. Kącik rezerw w takim razie. Bartek, za Wisłą próba generalna, powiedz jak to wypadło, no i jakie teraz plany na tą pierwszą kolejkę w tym roku? No, wypadło to tak, że Wisła prowadziła błyskawicznie, bo po 15 minutach 2-0, no ale przegrała ten mecz ostatecznie 2-3. Natomiast nie przywiązywałbym się zupełnie do składu, który zagrał w tym meczu. Dużo młodych, bardzo młodych chłopaków. Wiadomo, że część z tych piłkarzy, którzy pewnie zagrają w Chełmie z Chełmianką, grało w sparingu z Rekordem Bielsko-Biała pierwszej drużyny w tym samym dniu, nieco później. Więc no, wkrótce zamieszczę, może jeszcze dzisiaj, może jutro, rozmowę z trenerem Karolem Mędzą taką przedsezonową, no ale tutaj jest sprawa prosta, tu się nic nie zmienia. No, rezerwa jest po to, żeby rozwijać młodych piłkarzy, żeby spokojnie utrzymać się na poziomie trzeciej ligi i tyle. No, myślę, że Wisła ma na tyle mocny skład, że sobie z tym poradzi i w tej trzeciej lidze pozostanie, a ja bym chciał, żeby kolejni młodzi piłkarze zaczęli mocno się dobijać do pierwszej drużyny. Myślę, że teraz takim nazwiskiem gorącym jest Maksym Cymbalu, który został dostrzeżony też przez trenera młodzieżowej reprezentacji Ukrainy, strzelił piękną bramkę w meczu z Włochami. No i też Mariusz Job, który go zna przecież, bo sam pracował też z rezerwami i wie, jak ta sytuacja w Akademii wygląda. Docenił to, wziął go na ostatnie 2 sparingi. Myślę, że Maksym będzie... On też tak się fizycznie dobrze rozwija, to jest młody chłopak. No, kto wie, no. Ludzie w klubie mówią, że to jest zawodnik, który może zrobić za moment karierę po prostu taką większą, nie tylko w rezerwach Wisły, ale też w pierwszym zespole. Dobrze, więc co, w takim razie tutaj zapraszamy już w niedzielę 14:30 mecz ze Zniczem Pruszków. Pytacie się, jaki obstawiamy wynik. Ja nie lubię w sumie tego robić, ale dzisiaj możemy trochę to pozmieniać. Ja mówię, że będzie 3-0 dla Wisły. Bartek? Ja nie podam konkretnego wyniku, ale myślę, że Wisła ten mecz wygra i to wygra go wbrew tym naszym obawom, tu wszystkim akurat spokojnie, bo to nawet Grzesiek tu często mówił, że on się martwi wtedy, jak jest za dobrze. No teraz trochę ponarzekaliśmy, że dawno Wisła nie wygrywała, że o jakichś tam mankamentach mówiliśmy, więc myślę, że Wisła po prostu zrobi swoje i wygra też. To nie jest tak, że Znicz nie będzie przegrywał w ogóle w tej lidze, skoro zrobił niespodzianki z Polonią Warszawa i Pogonią Grodzic Mazowieckich, to trzeciej nie zrobi. Tak obstawiam. Wisła ten mecz po prostu pewnie wygra. No jednak się nie zdecyduje na typowanie wyniku. No, na pewno to będzie bardzo taki ważny mecz. Ja tak nawet żartobliwie nazwałem, że taki trochę z nożem na gardle pod względem nie tego, że coś tam się wielkiego wydarzy, jeśli Wisła tego nie wygra, aż tak bardzo wielkiego, ale myślę, że pod względem takiego nastawienia, pewności siebie, myślę, że na razie Wisła ma taki komfort w tych meczach, że dobra, no nie wygramy, nic się wielkiego jeszcze nie stanie, zremisujemy, nie jest źle, natomiast gdyby tego meczu nie wygrała albo odpukać przegrała, to się zacznie nakręcać taka niezbyt dobra atmosfera wokół drużyny, wokół tego, co się dzieje, zacznie się nerwowość. Te mecze następne już będą, ten następny mecz we Wrocławiu już będzie
pod taką presją, że boję się, że Wisła może już potem tego nie udźwignąć i żeby się nie zrobiła taka jakaś samonapędzająca karuzela właśnie takiego stresu, bo jak wiemy, Wisła w takich meczach stresowych sobie średnio radzi, gdy jest wóz albo przewóz, więc trzeba robić wszystko, żeby do takich meczów nie dopuszczać. No i tyle. No. Trzeba wygrać ten mecz, a czy się uda, mam jakieś tam obawy, no ale liczę też, że część zawodników po prostu przez ten tydzień mocno popracuje i forma ich pójdzie w górę. Dobrze, no to co, to dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy program. Przypominam, że partnerem naszego dzisiejszego odcinka był Marcin Kaczorek, znany szerzej jako profinansista. Zapraszamy na stronę marcina, profinansista.pl. Leasingi, ubezpieczenia, kredyty, takie wszystkie sprawy możecie załatwić u Marcina. Zapraszamy Was do wspierania na Subpi, na Patronite. Linki do tych profili znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka. Dziękuję bardzo Wiktorii za działanie na socialach. Dziękuję Marcinowi, który tutaj nas dzielnie realizuje co tydzień. No i dziękuję stałym ekspertom. Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Dzięki Bartek. Dziękuję bardzo. Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Dzięki. Dziękuję bardzo. Chłopaki, wygrajcie w niedzielę, bo instrument nowy na górze się kurzy, a już chętnie bym sobie zagrał. Pozdrowienia, do zobaczenia za tydzień. Ogląda Studio Remonta. Łapki w górę. Łapki w górę.